Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Kuba, a ze mną dzisiaj jest Sofia. i dzisiaj wspólnie zapraszamy Was do kolejnego odcinka poświęconego zwrotom polskim, które mają inne znaczenie na Ukrainie. Zapowiadaliśmy to już podczas poprzedniego odcinka, który zapewne część z Was już oglądała, więc zapraszamy Cię serdecznie. Zobacz, jakie są różnice. No dobrze, Sonia, dzisiaj przygotowałem sobie i ja taki magiczny notes. Ty miałaś taki swój z rysunkami w poprzednim odcinku. Zresztą na końcu tego dzisiejszego filmu część z Was prosiła o to w komentarzach. Pokażemy Twoje rysunki, więc jak będziecie mieli tą chwilę, na samym końcu filmu puścimy muzyczkę i zobaczycie, jak Sonia pięknie maluje. A w tym magicznym moim notesie przygotowałem sobie kilka słów, które mnie osobiście zaskoczyły, słuchając, jakie mają znaczenie u Was na Ukrainie, a niektóre nawet rozśmieszyły. Przypomnę, że w poprzednim odcinku Sonia użyła pewnego zwrotu. Mama powiedziała kiedyś do niej w szkole, żeby zbierała się szybciej. Jak to znaczy u Was? Rucha się szybciej. No właśnie, obiecałem też, że nie będziemy rozwijali bardziej już tego tematu. Może to jeszcze nie ten wiek. Natomiast mama też użyła takiego słowa, kiedy gotowaliśmy pielmieni i używała robotu kuchennego. Mama powiedziała, że co to jest? Kombajn. A my ostatnio na filmie siedzieliśmy też na... W dywanie. Nie, siedzieliśmy na kanapie. Jeżeli nie oglądałeś tego odcinka, możesz wrócić. Rzeczywiście siedzieliśmy nie na dywanie, tylko na kanapie. Na dywanie. No właśnie, kanapa to po ukraińsku. Dywan. Mamy kolejne słowa. Mam tutaj słowo teraz. Co to u Was oznacza? Zaraz. Nie, ja pytam o teraz. Zaraz. Chcę, żebyś mi powiedziała, co oznacza słowo teraz. Zaraz. No właśnie, można się pomylić. Jak widzicie, na Ukrainie teraz oznacza zaraz, a zaraz? Zaraz. Też zaraz. Zaraz. Czyli zaraz. Zaraz. Okej. Niepotrzebnie pytałem. Mamy też kilka innych ciekawych słów i to ja Ci opowiem dzisiaj pewną historię. Mama Twoja kiedyś wysłała mnie do sklepu. Po co miałeś iść na cmentarz? No właśnie widzę taką Twoją zdziwioną minę. I nie wiem, o co Ci chodzi. Jak na cmentarz? Pójdziemy do sklepu. No bo sklep to jest grobowiec. No po co masz iść do cmentarza? Jak słyszycie, można bardzo się pomylić, bo jak zapytasz w Ukrainie, gdzie jest sklep, to ktoś pomyśli, gdzie jest cmentarz, na którym jest grobowiec, którego szukasz, tak? Czyli sklep oznacza grobowiec. Tak. Dobra. I mama poprosiła mnie o to, abym kupił ziemniaki. Ziemniaki po waszemu jest jak? Kartofla. Kartofle. Okej. I pytam mamy, jak dużo mam tych ziemniaków kupić? Wiesz, co mi twoja mama odpowiedziała? No. Dużo mało. I ja pytam mamy, mamo, ale powiedz ty mi, ile mam tych ziemniaków kupić? No przecież ci powiedziałam, ona mi odpowiada. Ja mówię, no nie, powiedziałaś mi dużo mało. Ona tak patrzy na mnie i mówi, no ale co nie tak? Ja mówię, no bo dużo to jest tyle, a mało to jest na przykład tyle. No bo patrz, mało to jest tyle, a dużo mało to jest tyle. Czyli u was słowo dużo oznacza Bardzo. bardzo. Czyli mama mnie poprosiła o to, abym kupił bardzo mało ziemniaków. Idąc dalej, podchodzę do sklepu i ten sklep może być otwarty albo zamknięty. Jak jest u was zamknięte, co oznacza? Zakryty. Zakryty. Nie był on zakryty. Był Zakryty. Był zakryty. Nie. Słowo zamknięty oznacza po waszemu Zakryty. zakryty. No dobra, Sonia, przejdźmy w takim razie do kategorii dom. Może będzie trochę łatwiej. Kiedy mamy mężczyznę i kobietę i oni połączą się w związek małżeński, wtedy mamy męża i żonę. Mąż po waszemu jest jak? Człowiek. Człowiek. Tak. Człowiek. Okej, a żona? Drużyna. Drużyna. Drużyna może być na przykład hokejowa. No, a to jest drużyna domowa. Przepraszam was bardzo, to jest drużyna domowa, rzeczywiście. No tak, to jest dwoje ludzi, to już w zasadzie tłum. Okej. No dobrze. Co ja tutaj mam dalej? Mamy kategorię szkoła. I w tamtym odcinku opowiadałaś dużo o swojej szkole, za co serdecznie Ci dziękuję i dziękujemy również naszym wszystkim oglądającym widzom za komentarze. Ale tutaj pojawił się jeszcze jeden taki termin, który jest inny, ma inne znaczenie niż w Polsce. W Polsce jak chodzisz do szkoły średniej, potem idziesz do szkoły wyższej
I możesz na przykład mieszkać w innym mieście, w takim budynku, który nazywa się akademik. A u was co to oznacza? Naukowiec. Czyli słowo akademik to u was naukowiec, taki nie wiem, profesor na przykład, tak? Tak. Okej, to mamy znowu coś innego. Pojawił się dzisiaj już ten temat, więc wrócę na chwilkę do niego. Dywan. Dywan po waszemu to? Kawior. Kawior. Tak. A kawior to nie jest taka ikra? Nie. Kawior to jest to, na podłodze leży. No jak widzicie, więc siedziałem ostatnio na dywanie, a jakbym siedział na dywanie, to bym siedział na Kawior. kawiorze. Okej, może tak być. Wrócę na chwilę do sklepu. Nie do cmentarza. Do sklepu. Wybierasz się do sklepu i mówię do ciebie: Sonia, proszę kup trochę owoców. Co mi przyniesiesz? Nie wiem, marchewki, ziemniaki. A nie banana, jabłko? No nie. Okej. Co u was oznacza słowo owoce? Warzywa. Jak widzicie, kolejna różnica. No dobra, jadąc do tego sklepu, mijamy ulice. Na tych ulicach są takie różne znaki drogowe. Jeden z nich jest zakaz wjazdu. Co byś zrozumiała? Że mam złożyć jakieś zamówienie. No dlaczego? No bo u nas zakaz to jest zamówienie. I jak widzicie, więc w restauracji będę składał zakaz. Dobrze? Tak. Okej. No dobra. Jadąc do restauracji czy do sklepu, mijamy duże samochody, takie z takimi dużymi przyczepami, na przykład wiozą towar do sklepu. Jak wy je nazywacie? Fura. No właśnie, a u nas to tiry, a furą na przykład nazywamy takie porządne, super samochody. To taki jest trochę slang, ale no rzeczywiście mówimy tak, ale fura. No dobrze, Sonia, możemy jechać na wakacje, możemy jechać samochodem. Samochód po waszemu to Automobil. albo Maszyna. maszyna. A Okej. maszynie to określenie wszystkich mechanizmów, na przykład maszyna do szycia. Na przykład maszyna do szycia. Albo możemy pojechać też pociągiem, a pociąg to Pojazd. pojazd. Tak. Pojazd, no dobrze. A kiedy chcę pojechać tym pojazdem, czyli pociągiem na te wakacje, to przychodzę na dworzec. A dworzec oznacza Pałac. pałac. No, jak widzicie, kolejna zmiana. No dobrze, ale w tym czasie, kiedy ja pojechałem na wakacje, Sonia, na moje konto wpłynęła pensja. Co u was oznacza pensja? Ty nie jesteś dziadkiem. Skąd masz pensję? Jeszcze nie jestem. Skąd mam pensję? No od pracodawcy swojego. No ale nie jesteś dziadkiem. Ale dlaczego dziadkiem? No bo pensję dostają dziadkowie. Czyli pensja po ukraińsku wy rozumiecie jako emerytura nasza, Tak. tak? Jak widzicie, kolejna rzecz. Mam tutaj kilka takich słów, które mnie trochę rozśmieszyły, to znaczy ich dźwięk, jak się je słyszy, brzmi no po prostu dla mnie zabawnie. I przeczytam ci je i proszę powiedz po ukraińsku. Żółw, Czerepaka. czerepaka. Garnek, Kastruja. przystanek, Zupówka. stacja benzynowa, Zaprawka. parking Parkówka. i statek. Karabel. Ok? I jeszcze z kategorii, o której dzisiaj już troszkę rozmawialiśmy, owoce, niech będzie warzywa, wkładam do lodówki. Холодильник. Chłodylni, tak, bardzo fajnie brzmi. No dobrze, Sonia, serdecznie ci dziękuję za to, że pomogłaś mi rozszyfrować te wszystkie słowa, które miałem w moim magicznym notesie. Jak sami widzicie, niektóre znaczą zupełnie coś innego w Ukrainie. Jeżeli jeszcze są jakieś słowa, które ty znasz, a nie pojawiły się w tym filmie, napisz nam w komentarzach. Oczywiście zapraszamy do zasubskrybowania mojego kanału, a teraz zapraszamy wszystkich do... Galerii Sofii, zapraszam! Tak, zapraszamy do Galerii Sofii, zostawiamy was z chwilą muzyki. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć! Pa!